Wydawnictwo Fronda oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Grzegorza Felsa zatytułowane Ratujcie nas. Znaki z zaświatów, święci i mistycy o duszach czyśćcowych. Produkcja i realizacja kanał YouTube Ku Bogu. Święci i ich kontakty z duszami zmarłych. Są osoby wierzące, które podejrzliwym okiem patrzą na relacje tych, którzy twierdzą, że mieli kontakt z duszami osób zmarłych. Po prostu wygląda im to podejrzanie. Oczywiście, tak zresztą jak to w życiu bywa, mogą pojawić się w tym temacie kłamliwe, wyssane z palca relacje. Negowanie jednak z góry wszystkich tego typu historii jest błędem. Istnieje również niemało świadectw osób świętych i błogosławionych, które wprost mówią o swoich kontaktach z duszami zmarłych. Przecież te osoby nie były od razu świętymi. Chodziły kiedyś po ścieżkach swego życia, podobnie jak my teraz. Jednak wierzymy, że bezpośrednie kontakty z duszami zmarłych miały w ich wypadku miejsce. Także ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ich słowom. Jako że z relacji osób wyniesionych na ołtarze o ich kontaktach ze zmarłymi starczyłoby na osobną książkę, wybrałem, oczywiście czysto subiektywnie, tylko kilka przykładowych. Proponuję, byśmy zaczęli ten mini przegląd ich doświadczeń od kilku przykładów z naszego polskiego podwórka. Święty ojciec Stanisław Papczyński, orędownik modlitwy za poległych husarzy. Święty Jan Papczyński, urodzony w roku 1631, zmarły w 1701, bo takie imię otrzymał podczas chrztu, był synem kowala i urodził się w rodzinie wielodzietnej. Chodził do stół w Podegrodziu, Nowym Sączu, Jarosławiu, Lwowie, Podolińcu i Rawie Mazowieckiej. W czerwcu 1654 roku wstąpił w Podolińcu do zgromadzenia pijarów, na co duży wpływ miał poznany wcześniej czeski kleryk Wacław od Najświętszego Sakramentu Opatowski. Będąc w nowicjacie, Papczyński obrał sobie imię zakonne Stanisław od Jezusa i Maryi i pod tym właśnie zakonnym imieniem jest znany do dziś. W lipcu 1655 roku ojciec Stanisław Papczyński został wysłany na studia teologiczne do Warszawy, gdzie we wrześniu był świadkiem wkroczenia do miasta wojsk szwedzkich. Po studiach wykładał retorykę w Kolegium Pijarskim w Podolińcu, a następnie Rzeszowie. Robił to na podstawie napisanego przez siebie podręcznika. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1661 roku i szybko stał się cenionym kaznodzieją oraz spowiednikiem. Kierował Bractwem Matki Bożej Łaskawej przy kościele zakonnym, a z jego posługi w konfesjonale korzystał nawet król Jan III Sobieski czy ówczesny nuncjusz Antoni Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII. W sierpniu 1670 roku ojciec Papczyński napisał prośbę do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie ze ślubów zakonnych, która to prośba została przyjęta. Po tym akcie stał się kapłanem diecezjalnym, będąc księdzem Arcybractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele świętego Jakuba w Kazimierzu pod Krakowem. Wówczas też zrodziła się w nim myśl powołania nowego zgromadzenia zakonnego. I tak, po wielu życiowych perypetiach, 21 kwietnia 1679 roku erygowano pierwszy męski zakon klerycki na ziemi polskiej – Zgromadzenie Księży Marianów.
Ojciec Stanisław, który był w nim dożywotnim przełożonym generalnym, stał się też orędownikiem modlitwy za zmarłych poprzez obowiązek codziennego odmawiania całego różańca i oficjum żałobnego. Szczególnej trosce polecał żołnierzy poległych na polach bitew. Towarzyszył wówczas z kapłańską posługą królowi Janowi III Sobieskiemu w jego wyprawie na Ukrainę przeciw Turkom. Jak podają źródła, miał wówczas zwyczaj wychodzić z obozu i modlić się na mogiłach żołnierzy. Doświadczał przy tym wizji dusz czyśćcowych, co miało później skłonić go do wyznaczenia zakonowi Marianów szczególnego zadania, którym była modlitwa za zmarłych, zwłaszcza za żołnierzy i ofiary epidemii. Ojciec Papczyński błogosławił także królowi, gdy ten wyruszał w 1683 roku na bitwę pod Wiedniem. Odwiedzając kościół świętego Józefa, będący polskim sanktuarium narodowym na wzgórzu Kahlenberg, natknąłem się na ślady i pamiątki upamiętniające to wydarzenie. Oprócz znajdujących się tam części zbroi husarskiej czy oryginalnej szabli króla Jana III Sobieskiego, zauważyłem interesującą fotokopię zaginionego obrazu. Przedstawiała, jak głosi podpis u dołu ramy, błogosławieństwo wojsk króla Jana III Sobieskiego na ziemiach polskich przez teologa kapelana ojca Stanisława Papczyńskiego przed wymarszem jego wojsk na odsiecz wiedeńską. Po tym wielkim zwycięstwie król odwdzięczył się ojcu Papczyńskiemu, który cieszył się jego względami. W kościele w Puszczy Mariańskiej do dziś znajduje się kapa, która według tradycji przerobiona została ze zdobytego pod Wiedniem i podarowanego przez Jana III ojcu Papczyńskiemu czapraka wielkiego wezyra. Przypuszcza się, że także obraz Madonny z dzieciątkiem, znajdujący się obecnie w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii, mógł być darem królewskim. Jego styl zdradza wschodnie pochodzenie. Niejednokrotnie podczas ekstaz i mistycznych wizji ojcu Papczyńskiemu ukazywały się dusze osób przebywających w Czyśćcu. Taką wizję cierpiących dusz ojciec Papczyński miał również podczas swego pobytu na dworze Jakuba Karskiego w Luboczy w 1671 roku. Był bardzo przejęty tym, co wówczas zobaczył i z troską w głosie apelował: błagam was, módlcie się za zmarłych, bo strasznie cierpią męczarnie. Kiedy zaś w 1676 roku doświadczony chorobą ofiarował swoje cierpienia za dusze cierpiące w Czyśćcu, doznał podobnej wizji. Przebywał wówczas w klasztorze w Studziannie. Jak pisał po doznawanych wizjach, przejawem najwyższej miłości jest wypraszanie u Boga wolności duszom, które znajdują się w płomieniach czyśćcowych, albo też niesienie im pomocy jałmużnami, czy też różnymi innymi sposobami. Bezbożnym i nierozumnym jest ten, kto nie wzrusza się ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć może to robić. Ojciec Stanisław Papczyński zmarł w opinii świętości 17 września 1701 roku. Jego kult pielęgnowano w zasadzie już od momentu śmierci, a w XVIII wieku dokonały się za jego przyczyną liczne uzdrowienia. Skłoniło to ojców Marianów do starań o wyniesienie ojca Stanisława Papczyńskiego na ołtarze. Pierwsze kroki ku temu podjęto już w latach 1751-53. Lecz burzliwa, targana wojnami historia Polski była przeszkodą do szczęśliwego zakończenia tego procesu. Stąd dopiero 16 września 2007 roku w licheńskim sanktuarium miała miejsce jego uroczysta beatyfikacja. Mszy przewodniczył wówczas sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone. Następnie 5 czerwca 2016 roku podczas uroczystej mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Franciszek włączył błogosławionego Stanisława Papczyńskiego oraz błogosławioną Marię Elżbietę Hesselblatt
w poczet świętych Kościoła katolickiego. Warto też wspomnieć, że 31 marca 2011 roku także Senat przyjął uchwałę dla uczczenia jego postaci i dzieła. Święta siostra Faustyna Kowalska. Wizyty dusz czyśćcowych. Siostra Faustyna Kowalska niejednokrotnie wspominała w swym dzienniczku wizyty dusz czyśćcowych. Jedna z tego typu wizyt miała miejsce, kiedy zmarła jej współsiostra Dominika. Przyszła wówczas do Faustyny około 1:00 w nocy, dając jej znać, że już nie żyje. W odpowiedzi Faustyna natychmiast odmówiła modlitwy w jej intencji. Siostry dopiero rankiem powiedziały jej, że Dominika zmarła. Innym razem siostra Faustyna odnotowała wizytę u siebie duszy siostry zmarłej 2 miesiące wcześniej, która za życia śpiewała w zakonnym chórze. Była ona w strasznym stanie, cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Ta wizja trwała krótko i zjawa znikła. Faustyna po tym niespodziewanym spotkaniu podwoiła modlitwy w jej intencji. Kolejnej nocy zmarła przyszła znowu i była w jeszcze gorszym, bardziej ognistym stanie, a na jej twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło to Faustynę, która cały czas przecież się za nią modliła. Zatroskana zapytała więc tę duszę: czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? W odpowiedzi usłyszała, że nie pomogły i nigdy nie pomogą. Modlitwy zgromadzenia również nic nie dały, bo poszły na konto innych potrzebujących dusz. Faustyna, słysząc to, poprosiła duszę, by już więcej nie przychodziła, jednak w modlitwach swoich za nią nie ustawała. Dusza potem natychmiast zniknęła. Pewnej nocy pojawiła się jednak ponownie, już w zgoła innym, nieporównywalnie lepszym stanie. Po otaczających ją wcześniej płomieniach nie było śladu. Twarz miała rozpromienioną, a oczy błyszczące radością. Powiedziała Faustynie, że wiele innych dusz skorzystało już z jej modlitw płynących z miłości bliźniego i zachęcała ją, żeby w tych modlitwach za dusze cierpiące w czyśćcu nie ustawała. Wyjawiła jej również, że i ona sama już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać. Oczywiście nie były to jedyne doświadczenia świętej Faustyny Kowalskiej z duszami zmarłych. Innego wieczora przyszła bowiem do niej kolejna zmarła siostra. Była wręcz promieniująca szczęściem i wyznała Faustynie, że już jest w niebie. Była to bardzo radosna informacja, tym bardziej, że ta sama siostra odwiedzała już Faustynę parę razy wcześniej. Pierwszy raz była bardzo cierpiąca, a przy każdej kolejnej wizycie jej stan coraz bardziej się poprawiał. Teraz zaś, dzieląc się z Faustyną swoją radością z osiągniętego zbawienia, zbliżyła się do niej i serdecznie uścisnęła, mówiąc: już muszę odejść. Zrozumiałam, jak ścisła jest łączność tych 3 etapów życia dusz. To jest ziemia, czyściec, niebo. Święta Faustyna Kowalska, oprócz wizyt dusz zmarłych osób, miała również doświadczenie poznania czyśćca, o czym pisała w swoim dzienniczku numer 1738. Czytamy tam, że anioł, którego Faustyna w swym mistycznym widzeniu ujrzała, zaprowadził ją w mgliste miejsce napełnione ogniem, gdzie ujrzała mnóstwo cierpiących dusz. Zadała im wówczas pytanie, jakie jest ich największe cierpienie. W odpowiedzi usłyszała zgodną odpowiedź, że największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Kiedy wyszli, Faustyna zanotowała w dzienniczku: od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. I jak wyżej mogliśmy się przekonać, nie były to tylko puste słowa. 3 polskie sługi Boże i ich relacje z duszami. Pisząc o polskich świętych i ich kontaktach z duszami zmarłych, warto wspomnieć również 3 polskie kandydatki na ołtarze. Są to sługi Boże: Wanda Malczewska, siostra Dulcissima Hoffman
i siostra Wanda Boniszewska, które zostawiły potomnym tego typu świadectwa. Podobnie jak to zrobiłem w wypadku świętej Faustyny Kowalskiej, nie przedstawię tu ich życiorysów. Skupię się tylko na ich świadectwach dotyczących kontaktów z duszami zmarłych. Sługa Boża Wanda Malczewska zaliczana jest do duchowych córek wspomnianego świętego Stanisława Papczyńskiego. Ona także miała kontakt z duszami cierpiącymi w Czyśćcu. Sama zresztą wspominała, że pewnej nocy, gdy się przebudziła, usłyszała łzawy głos, wręcz błagający. Zmiłujcie się nad nami, przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący, nie macie pojęcia, jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą niezmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd. Cierpimy fizycznie, bo te same prawie męki ponosimy co potępieni w piekle. Z tą tylko różnicą, że my cierpimy do czasu, a tamci na wieki. My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo. Ofiarujcie za nas słuchanie mszy świętej, różne modlitwy odpustowe. Ofiarujcie jałmużnę. A najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy się postaracie o odprawienie mszy świętej za nas. Krew Pana Jezusa we mszy świętej przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe. Jak tylko nastał ranek, Wanda Malczewska udała się do kościoła, gdzie przyjęła komunię świętą, którą ofiarowała za dusze swoich zmarłych rodziców i krewnych. Usłyszała wówczas wewnętrzny głos mówiący: wielu z nich jest już w niebie, o tych wiesz. Inni jeszcze czekają na modlitwę o pomoc dla nich. Nie była to zresztą pierwsza tego typu sytuacja w jej życiu. Kiedy bowiem była niepełnoletnia, jej rodzina przez dłuższy czas mieszkała w zabudowaniach klasztornych ojców Bernardynów w Radomiu. I właśnie w murach tej świątyni, w noc zaduszkową 1835 roku, doszło do spotkania osieroconej, 13-letniej wówczas Wandy, z duszą jej zmarłej matki. To niezwykłe spotkanie miało miejsce przed głównym ołtarzem kościoła, gdzie do pogrążonej w żałobie Wandzi Malczewskiej z gotyckiego krzyża przemówił Jezus. Powiedział jej wówczas: wstań, a zobaczysz matkę. Kochaj mnie, a jeszcze więcej łask otrzymasz. Wanda Malczewska wzięła sobie te słowa do serca. Dlatego też od 2006 roku trwa jej proces beatyfikacyjny i dopóki się nie zakończy, przysługuje jej tytuł czcigodnej sługi Bożej. Sługa Boża, siostra Dulcissima Hoffman, żyjąca w latach 1910–36, to pochodząca ze Świętochłowic, śląska mistyczka i stygmatyczka, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Jako jeden z celów życia postawiła sobie ratowanie dusz zagrożonych potępieniem. Szczególną modlitewną troską otaczała letnich kapłanów, którzy przyjęli ducha tego świata, jak też błądzące osoby konsekrowane. Pamiętała o zagubionych dzieciach, młodzieży czy chorych. Jednak dusze cierpiące w czyśćcu zawsze były w jej modlitewnym centrum. Ofiarowywała też za nie swe liczne cierpienia. Siostra Dulcissima jako mistyczka otrzymała wewnętrzne, niewidoczne dla oka stygmaty i prowadziła zeszyt z zapisem swoich duchowych doświadczeń, który nazwała Moja kapliczka. Miała również tak zwane duchowe widzenia. Między innymi w roku 1933 dwukrotnie doznała nawiedzenia Maryi. Widywała też dusze zmarłych ludzi, o których pamiętała, prosząc Chrystusa: o Jezu,
pomóż duszom, które prosiły mnie o modlitwę. Wśród zmarłych osób szczególne miejsce zajmowała święta Teresa z Lisieux, która już od czasu dzieciństwa przychodziła do niej w snach. Niejednokrotnie też spełniała nadzwyczajną funkcję kierowniczki duchowej tej młodej śląskiej zakonnicy. Służyła jej też praktyczną radą, na przykład jak sobie radzić z odczuwalnym silnym bólem niewidzialnych stygmatów. Najczęściej Dulcissima słyszała wówczas pochodzący od świętej Teresy wewnętrzny głos. Jak sama kiedyś zapisała: w życiu wielu rzeczy nie rozumiałam i dzięki temu łatwiej przeszłam przez wiele wielkich pokus, nie wiedząc o tym, jakie mogły mieć następstwa. Gdybym nie miała świętej Teresy, która mnie pouczała i upominała, nie byłabym dziś w klasztorze. W sierpniu 1934 roku siostra Dulcissima zanotowała słowa, które wcześniej usłyszała od świętej Teresy. Brzmią one dziś jakoś szczególnie niepokojąco. Przez karę, którą Bóg ześle, całe obszary ziemi zostaną zniszczone tak, że nigdy więcej, aż do końca świata, nie będą zamieszkane przez ludzi. Musimy mieć świadomość, że kiedy to pisała, pociski nuklearne nie były przecież jeszcze znane. Siostra Lazaria, która była przyjaciółką i opiekunką schorowanej siostry Dulcissimy, wspominała, że 16 lipca 1935 roku, czyli w święto Matki Bożej Szkapleżnej, jej podopieczna miała rano wizję trumny z kielichem, pateną i mszałem. Przerażona nie wiedziała, co o tym myśleć i święta Teresa wytłumaczyła jej znaczenie tego obrazu, mówiąc: to są ostatnio zmarli kapłani, którzy z pustymi rękoma i z pustym kielichem ofiarnym, bez dobrych uczynków tu przybyli. Od piątku 17 stycznia 1936 roku siostra Dulcissima przeżywała w kolejne piątki mistyczną drogę krzyżową. Podczas jej trwania bardzo realnie nie tylko widziała, ale także boleśnie przeżywała mękę Chrystusa. Dlatego wręcz namacalnie, wraz ze świętą Teresą u boku, towarzyszyła wówczas Jezusowi podczas tej drogi, aż na Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. W trakcie jednego z tych mistycznych widzeń siostra Dulcissima dostrzegła także między innymi kilka dusz zmarłych już osób, które stały pod krzyżem Jezusa. Dulcissima miała nie tylko wizję zmarłych osób, ale niejednokrotnie z nimi rozmawiała. Przykładowo, 25 sierpnia 1935 roku ujrzała duszę zmarłej 2 lata wcześniej poprzedniej przełożonej generalnej, matki Cecylii. Ta zaś, uśmiechając się, ucałowała czoło i wewnętrzne strony dłoni Dulcissimy, powtarzając przy tym 3-krotnie słowa: dziecko, ty musisz jeszcze żyć. Ta wizja powtórzyła się jeszcze kilkakrotnie. Święta Teresa odniosła się później do tego, mówiąc: matka Cecylia jest dziecięcą, czystą duszą i uprasza wiele u Zbawiciela. Siostra Dulcissima zmarła 18 maja 1936 roku. Jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się 18 lutego 1999 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, zaś 18 maja 2019 roku zakończył się jego diecezjalny etap. Zebrana w czasie trwania dochodzenia dokumentacja dotycząca tej sługi Bożej została przedstawiona Stolicy Apostolskiej. Sługa Boża siostra Wanda Boniszewska, żyjąca w latach 1907-2003, to stygmatyczka i mistyczka, zakonnica bezhabitowego zgromadzenia sióstr od aniołów. W trakcie okupacji mieszkała na Kresach, gdzie w 1950 roku aresztowali ją Sowieci i osadzili w Wilnie.
Zarzucano jej wówczas przynależność do nielegalnego, tajnego zakonu i ukrywanie agenta Watykanu, czytaj księdza. Wyrok 10 lat więzienia odbywała w Wierchnieuralsku, lecz jako schorowana po 6 latach została uwolniona i trafiła do punktu repatriacyjnego, a po repatriacji wróciła do Polski. Będąc jeszcze więziona na terenie Związku Sowieckiego, swoje cierpienia i choroby ofiarowywała w intencji osób, które wskazywał jej Jezus. A jako że wspieranie kapłanów jest do dziś jednym z charyzmatów jej zgromadzenia, najczęściej byli to kapłani. Jezus prosił ją kiedyś, by pomagała mu znosić cierpienia wynikające z ich niewiary, z ulegania grzechom cielesnym i wygodom oraz pokusom tego świata. Kiedyś zanotowała w dzienniku, że ujrzała ponad 50 dusz zmarłych kapłanów. Tak wówczas to wspominała, opisując swoją wizję. Dusze kapłanów widziałam w strasznej walce z grzechami, swoimi namiętnościami i chwilowymi poddaniami się pod władzę szatanów. Stanęłam do walki między niebem a piekłem. Bywało, że dzięki otrzymywanym wizjom siostra Wanda Boniszewska widziała czasem skutki swojej wytrwałej modlitwy i ofiary. Tu było podobnie, stąd wiemy, że wspomniane w jej zapiskach dusze kapłanów udało się wyrwać z szatańskich sideł. Zresztą szatan tak łatwo jej tego nie darował, o czym pisałem w swojej książce Demon, mówię jak jest. Siostra Wanda Boniszewska zmarła 2 marca 2003 roku w Konstancinie Jeziornie. Kilkanaście lat później, 9 listopada 2020 roku, w domu arcybiskupów w Warszawie rozpoczął się proces jej beatyfikacji. Święty Grzegorz Wielki a Gregorianki. Czy warto tyle płacić? Zastanawialiście się może kiedyś, skąd się wzięły tak zwane Gregorianki i co mają wspólnego z papieżem Grzegorzem I, zwanym Wielkim. Zanim został kapłanem, piastował różne urzędy cywilne. Był nawet prefektem Rzymu. Po 4 latach niespodziewanie opuścił to eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów, zamieniając własny rodzinny dom na klasztor dla 12 zakonnych towarzyszy. Będąc zamożnym człowiekiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych benedyktyńskich klasztorów w swoich Dobrach na Sycylii. Zanim jeszcze w 590 roku wybrano go przez aklamację na stolicę Piotrową po zmarłym papieżu Pelagiuszu II, był zwykłym, ubogim zakonnikiem, a od roku 585 opatem w założonym przez siebie rzymskim klasztorze na wzgórzu Celio. To tam właśnie miało miejsce pewne wydarzenie, które przekonało go co do skuteczności ofiary mszy świętej w pomaganiu duszom cierpiącym w czyśćcu. Otóż pewien zakonnik o imieniu Justus poważnie zachorował i wyznał na łożu śmierci, że ukrył przed współbraćmi 3 złote soldy, popełniając tym samym grzech ciężki. Jak po latach pisał o tym wydarzeniu papież Grzegorz I. Było bowiem w naszym klasztorze stałą regułą, aby bracia tak wspólnie żyli, aby żaden z nich nie miał swojej osobistej własności. Były to dawne, surowe czasy i owego Justusa czekała surowa pokuta, która miała być też wówczas przestrogą dla innych. Na polecenie opata umarł on w osamotnieniu i został pochowany nie wśród innych zakonników, lecz w niepoświęconej ziemi. Do jego grobu zaś wrzucono wspomniane 3 soldy. Grzegorzowi jednak sumienie nie dawało spokoju i poczuł litość wobec zmarłego zakonnika. Myślał wówczas zasmucony o jego czyśćcowych katuszach i szukał jakiegoś sensownego rozwiązania, aby mu jakoś pomóc. Miesiąc po śmierci Justusa polecił, aby odprawiono za niego 30 codziennych mszy świętych.
Po ich odprawieniu dusza tego zmarłego zakonnika ukazała się w widzeniu jego rodzonemu bratu Kopiosusowi, także mnichowi. Powiadomiła go, że właśnie została uwolniona z czyśćca i dołączyła do wspólnoty zbawionych. Jak po latach podsumował to widzenie papież Grzegorz I. Z tego wyraźnie się okazało, że zmarły brat przez zbawczą hostię został uwolniony z katuszy. To właśnie doświadczenie dało początek gregoriankom, mszom nazywanym tak od imienia Grzegorza Wielkiego. Uważa się bowiem, że to pod wpływem autorytetu tego zasłużonego papieża owa praktyka upowszechniła się początkowo w Rzymie, a począwszy od VIII wieku rozprzestrzeniła się najpierw w klasztorach, potem także w innych europejskich kościołach. I tak ów zwyczaj odprawiania mszy świętych gregoriańskich przetrwał do naszych czasów, a Kościół aprobował go w wielu dokumentach. Mszom gregoriańskim od początku towarzyszy wiara w ich szczególną skuteczność dla cierpiących w czyśćcu dusz. Każda Eucharystia sprawowana za zmarłą osobę może mieć taki właśnie skutek. Jednak w wypadku gregorianek mamy do czynienia z dodatkowym przekonaniem o szczególnej ich skuteczności. Cenne świadectwo na ten temat przytoczył kiedyś ksiądz dr Eugeniusz Dredziuk, będący egzorcystą diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Na jednej plebanii zmarł proboszcz. Nowy proboszcz i księża wikariusze doświadczali dziwnych rzeczy. Na przykład, siedząc przy obiedzie, słyszeli, że ktoś chodzi po korytarzu. Gdy sprawdzali, nie było nikogo. Albo skrzypiała podłoga na piętrze, same otwierały się drzwi i zamykały. Odprawiono mszę świętą, poświęcono plebanię, ale zjawiska się powtarzały. Wówczas któryś z kapłanów podpowiedział, by przeszukać rzeczy zmarłego proboszcza. Znaleziono wśród nich zeszyt z intencjami mszy świętych, wśród których były nieodprawione gregorianki. Kiedy odprawiono tę mszę, zjawiska ustały. Opinia jest taka, że prosiła o to albo osoba zmarłego proboszcza, albo te osoby, które były wymienione w intencjach. Jednak to nie było straszenie, raczej takie delikatne upominanie się. Kościół nie przypisał gregoriankom żadnych dodatkowych przywilejów czy odpustów. Pamiętajmy, że skuteczność owych mszy i związane z nimi zbawienie duszy zależą ostatecznie od Boga. Jednak ta większa liczba odprawianych w jednej intencji Eucharystii daje osobie zamawiającej mocne przekonanie, graniczące wręcz z pewnością, że jej bliski zmarły będzie przez to szybciej zbawiony. Zamówienie gregorianek świadczy też o miłości i naszej trosce o szybsze zbawienie dla ukochanej osoby, która przeszła na drugą stronę życia, zostawiając nas pogrążonych w smutku. Prawdziwa miłość nie kończy się przecież wraz ze śmiercią i pogrzebem. Praktyki mszy świętych gregoriańskich są zatem również ważną formą wyrażania naszej troski o zbawienie i miłości wobec tych, których już między nami nie ma. Dusze czyśćcowe będą kiedyś zbawione, więc z całą pewnością wytrzymają czas pokuty. Przecież nawet człowiek za życia, jeśli musi, to wiele wytrzyma. Nawet tortury czy amputacje kończyn, i to bez znieczulenia, jak przecież nieraz się zdarzało w warunkach wojennych. Tylko pytam, po co? Nikomu, nawet wrogom, byśmy przecież takich cierpień nie życzyli i gdyby to tylko od nas zależało, z pewnością podjęlibyśmy jakieś działania zapobiegawcze, aby ich uniknąć. W wypadku cierpienia dusz czyśćcowych jest przecież podobnie. Miejmy też na uwadze to, że troska o los zmarłych zostanie nam kiedyś nagrodzona. Już teraz jednak możemy sobie wyobrazić moment spotkania z tymi, za których się modliliśmy i ofiarowaliśmy mszę, skracając ich cierpienie. Jak trafnie wypowiedział się na ten temat wspomniany wcześniej arcybiskup Fulton Sheen, wchodząc do nieba, wielu z nich będzie podchodzić do nas, dziękując nam.
Z pewnością sam jest teraz w gronie zbawionych. Trudno mi więc uwierzyć, że komuś może być całkowicie obojętne cierpienie bliskich zmarłych i podobnie jak kobiecie z dowcipu: szkoda mi teraz kasy na mszę dla nich. Czy kupując później nagrobek z bardzo drogiego marmuru oraz okazałe wieńce i superznicze na wszystkich świętych, można przez to duszom cierpiącym w czyśćcu pomóc? Naprawdę? Sporo pieniędzy to przecież kosztuje. Już słyszę argument. No tak, ale co ludzie o mnie pomyślą, widząc na grobie coś tańszego? Cóż mam na to odpowiedzieć? Wszystkich ludzi przecież nie zadowolimy, a myślę, że duszom sam jedynie wygląd grobu jest akurat obojętny. Nic nie zastąpi modlitwy i ofiarowanych za nie mszy. Nawet najbardziej odlotowy, jak mawia młodzież, pomnik. Święta Teresa z Avila i jej wizje dusz. Święta Teresa z Avila, żyjąca w latach 1515–1582, to znana hiszpańska mistyczka, karmelitanka, doktor kościoła i teolog życia kontemplacyjnego. Była ona także reformatorką zakonu karmelitów oraz, wraz ze świętym Janem od Krzyża, uważa się ją również za założycielkę zakonu karmelitów bosych. W 1622 roku kanonizował ją papież Grzegorz XV. Teresa z Avila była autorką kilku książek, między innymi przełomowego dzieła mistyki chrześcijańskiej Twierdza wewnętrzna. Z kolei w innym swoim ważnym dziele, Droga doskonałości, podejmuje tematykę chrześcijańskiej medytacji. Przykłady jej spotkań z duszami czyśćcowymi znajdziemy m.in. w jej autobiografii zatytułowanej Księga Życia. Napisała tam m.in., że doniesiono jej o śmierci byłego prowincjała, który przeszedł do drugiej prowincji i aż do śmierci nią rządził. Znała go z tego okresu i, jak przyznaje, zawdzięczała mu niejedną przysługę. Był on zresztą bardzo przykładnym zakonnikiem. Zasmucona poszła do kaplicy i gorąco modliła się tam za jego duszę, prosząc o wyzwolenie jej z czyśćca. Kiedy jeszcze prosiła Boga o tę łaskę, ujrzała duszę zmarłego prowincjała wynurzającą się z głębi ziemi i wstępującą w radosnym zachwyceniu do nieba. I choć zmarły był już w sędziwym wieku, w widzeniu tym przedstawił się Teresie w sile męskiego wieku, jakby miał tylko 30 lat albo jeszcze mniej, a twarz jego jaśniała dziwnym blaskiem. I mimo że widzenie to trwało tylko chwilę, to w duszy Teresy pozostawała wówczas po nim, jak sama zaznaczała, niewypowiedziana pociecha. Czuła wtedy taki spokój i wewnętrzne pocieszenie, że już nigdy ani na moment nie powstała w niej najmniejsza wątpliwość co do prawdziwości tego widzenia. Twierdziła też z ogromnym przekonaniem, że jej wizja nie była złudzeniem. Nie był to zresztą jedyny przypadek w życiu świętej Teresy, gdy doświadczała widzenia duszy zmarłej osoby. W jej klasztorze zmarła kiedyś pewna pobożna zakonnica. Następnego dnia po jej śmierci, podczas odprawiającego się za nią nabożeństwa żałobnego, w chwili, gdy jedna z sióstr czytała tekst modlitwy, a Teresa stała przy niej, aby w odpowiednim momencie się włączyć, wówczas, w połowie czytania, ujrzała duszę tej zmarłej zakonnicy wznoszącą się do nieba. Podobna sytuacja miała miejsce po śmierci innej młodziutkiej, schorowanej zakonnicy. Teresa wspominała ją jako osobę gorliwą w służbie Bożej i pod każdym względem bardzo cnotliwą. Była też przekonana, że ta młoda zakonnica przez swoje ciężkie i cierpliwe znoszone cierpienia już za życia przebyła czyściec. 4 godziny po jej śmierci, uczestnicząc w żałobnym nabożeństwie, Teresa ujrzała jej duszę, która, podobnie jak w poprzednim widzeniu, wznosiła się z ziemi, wstępując do nieba. Teresa z Avila również doznawała w swoim życiu cierpień fizycznych i duchowych. W czasie jednego z nich udała się do kościoła należącego do Kolegium Towarzystwa Jezusowego.
Tak się akurat złożyło, że tej samej nocy zmarł tam jeden z braci zakonnych. Modliła się więc za niego i brała udział we mszy świętej odprawianej za jego duszę. I nagle, zupełnie niespodziewanie, Teresa ujrzała duszę zmarłego zakonnika z wielką chwałą wstępującą do nieba, mającą samego Pana przy swoim boku. Na znak szczególnej dla niej swojej łaskawości, jak mi było objaśnione, boski Zbawiciel sam ją własną ręką do królestwa swego wprowadził. Podobnego widzenia doznała Teresa co do innego, znanego jej osobiście pobożnego i śmiertelnie chorego zakonnika. W czasie mszy świętej ujrzała w widzeniu, że ten chory już skonał, a dusza jego bez zatrzymywania się w czyśćcu szła prosto do nieba. Jak potem się dowiedziała, zmarł on w tej samej godzinie, w której go widziała umierającego, jak sama o tym pisała. Zdziwiona byłam, że dusza jego tak szczęśliwie uszła mąk czyśćcowych, na co mi oznajmiono, że w nagrodę za wierne przestrzeganie reguły, jakim się odznaczał, dostąpił przyobiecanej naszemu zakonowi i potwierdzonej bullami papieskimi szczególnej łaski zwolnienia od czyśćca lub szybkiego z niego wyzwolenia. Nie wiem, w jakim celu było mi dane to objawienie. Zapewne chciał mnie Pan przez to ostrzec, że nie dość jest nosić tylko habit zakonny, ale potrzeba wiernie spełniać obowiązki zakonne, aby dostąpić uczestnictwa w dobrach przyobiecanych tak wysokiemu stanowi. W cytowanej tu księdze życia święta Teresa wspominała, że Bóg w swej łasce pozwolił jej na wiele podobnych widzeń, ale nie chce się nad nimi dłużej rozwodzić, bo jak sama twierdzi, mały z tego byłby pożytek. Wspominała jednak jeszcze na koniec, że ze wszystkich dusz, które było jej dane w swych wizjach zobaczyć, tylko 3 trafiły po śmierci prosto do nieba, pozostałe zaś musiały przejść przez czyściec. O jeszcze innym wypadku kontaktów z duszami czyścowymi święta Teresa z Avila opowiadała w innej swojej książce Księdze Fundacji. Wspominała tam, że w dzień zaduszny pewien dobroczyńca, Don Bernardino de Mendoza, podarował jej dom i ogród w Valladolid, aby mogła założyć tam klasztor. 2 miesiące później doznał on ataku apopleksji, w wyniku którego zmarł. Jak Teresa to wspominała. Pan dał mi znać o śmierci naszego wielkiego dobroczyńcy, a także zakomunikował mi, że jest on bezpieczny, ale będzie musiał pozostać w czyśćcu do czasu, aż zostanie odprawiona pierwsza msza święta w naszym nowym domu w Valladolid. Bardzo to zasmuciło Teresę i chociaż pragnęła rozpocząć budowę nowego klasztoru w Toledo jeszcze przed ukończeniem budowy klasztoru w Valladolid, natychmiast tam wróciła, aby jak najszybciej przyspieszyć pracę. I pewnego dnia, gdy Teresa modliła się w kościele Medina del Campo, ukazał jej się Pan i nalegał, aby jak najszybciej otworzyła klasztor w Valladolid, ponieważ dusza pana Mendozy cierpiała w czyśćcu. Na szczęście wszystko znalazło swój szczęśliwy finał i jak święta Teresa dalej zaznaczyła, kiedy po raz pierwszy sprawowano tam ofiarę najświętszą, w chwili, gdy zbliżyłam się do ołtarza, aby przyjąć komunię świętą, z wielką radością ujrzałam duszę naszego dobroczyńcy, który ze złożonymi rękami i pogodnym obliczem dziękował mi i wszedł do nieba. Święta Gemma Galgani, dziewczyna, która poczuła na ramieniu dotyk zmarłej zakonnicy. Gemma Galgani, żyjąca w latach 1878–1903, urodziła się w toskańskiej miejscowości Borgonuovo di Camigliano, Lucca, Włochy, jako 5. dziecko z 8. Jej matka pochodziła ze znanego florenckiego rodu, a ojciec był aptekarzem.
Wcześniej osierocona przez matkę, została oddana do szkoły sióstr oblatek Ducha Świętego, gdzie, wyróżniając się od innych dzieci wielką pobożnością, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Przełożona sióstr oblatek poprosiła kiedyś klasę Dżemmy o modlitwę w intencji osoby konającej, która odmawiała przyjęcia sakramentów świętych. Gdy klasa zakończyła modlitwę w tej intencji, Dżemma podeszła do nauczycielki i szepnęła jej: „Zostałyśmy wysłuchane”. Co ciekawe, jeszcze pod koniec dnia dotarła do nich wiadomość, że ten człowiek rzeczywiście przed śmiercią się nawrócił. Po śmierci ojca, który przez błędne zarządzanie majątkiem sprawił, że jego dzieci pozostały bez pieniędzy, 19-letnia wówczas Dżemma zajęła się wychowaniem rodzeństwa. Zamieszkała w tym czasie ze swoim wujostwem. Miała też wówczas 2 propozycje małżeństwa, które odrzuciła. W 1899 roku na ciele Dżemmy pojawiły się stygmaty, o czym pisałem szerzej w książce Tajemnice stygmatyków. Doświadczała też wizji Maryi. Spowiednik pomógł jej wówczas znaleźć nowe mieszkanie, w którym mogła swobodnie pogłębiać swoją duchowość. Zamieszkała z religijną rodziną Gianninich. Bóg wyjawił kiedyś Dżemmie, że w klasztorze mniszek pasjonistek we włoskiej miejscowości Corneto przebywa konająca, droga mu zakonnica. Kiedy zaś owa mniszka zmarła, ukazała się Dżemmie, błagając o pomoc, gdyż przechodzi męki w czyśćcu. Od tego momentu Dżemma nie czuła spokoju i żarliwie modliła się w jej intencji. Już wkrótce dziewczyna miała się przekonać o skuteczności swojej modlitwy. Tak napisała o tym w swoim pamiętniku. Było około godziny 9:30, kiedy czytałam książkę i nagle niespodziewanie poczułam czyjąś dłoń spoczywającą delikatnie na moim lewym ramieniu. Przestraszona odwróciłam się i próbowałam wołać o ratunek, ale zostałam powstrzymana. Przede mną stała ubrana na biało kobieta. Spokojny wyraz jej twarzy upewnił mnie, że nie mam czego się z jej strony obawiać. Po chwili milczenia niespodziewanie zapytała: „Dżemmo, znasz mnie?” Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że nie, a ona odpowiedziała na to: „Jestem matka Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Bardzo Ci dziękuję za tak wielką troskę, jaką mi okazałaś, bo wkrótce będę mogła osiągnąć moje wieczne szczęście”. Wszystko to wydarzyło się, gdy nie spałam i byłam w pełni świadoma tego, co się dzieje. Po chwili dusza dodała: „Kontynuuj modlitwę, bo zostało mi jeszcze kilka dni cierpienia”. Mówiąc to, delikatnie mnie pogłaskała, a potem odeszła. Muszę przyznać, że jej oblicze budziło we mnie sporo zaufania. Dlatego od tej godziny podwoiłam modlitwę za tę duszę, aby wkrótce osiągnęła swój cel, ale moje modlitwy są zbyt słabe. Jak bardzo pragnę, aby moje modlitwy za dusze czyśćcowe miały moc osób świętych. To jeszcze nie koniec tej historii. Dżemma wyznała bowiem, że kilka tygodni po tej niezwykłej i niespodziewanej wizycie było jej dane przekonać się o skuteczności modlitw za zmarłą zakonnicę. Budząc się nagle o 1:30 w nocy, miała mocne, wręcz namacalne wrażenie, że sama Matka Najświętsza zjawiła się z informacją, iż modlitewne starania, jakie podjęła, osiągnęły zamierzony cel. I niemal w tej samej chwili ujrzała idącą w jej kierunku siostrę Marię Teresę. Ubrana była w swój zakonny habit, a towarzyszył jej anioł stróż oraz sam Pan Jezus. Zakonnica ta wyglądała wówczas na mocno zmienioną od dnia, kiedy Dżemma pierwszy raz ją zobaczyła. Uśmiechnięta zbliżyła się do dziewczyny, mówiąc jej: „Jestem naprawdę szczęśliwa i idę cieszyć się moim Jezusem na zawsze”. Po czym ponownie podziękowała Dżemmie za modlitwę i kilka razy pomachała jej ręką na pożegnanie, by wraz z towarzyszącymi jej niebiańskimi towarzyszami zniknąć Dżemmie z oczu. Dżemma
Nieraz czuła też realne dręczenie ze strony złego ducha. Jak pisał na ten temat w swej książce Egzorcysta i zarazem jej przewodnik duchowy ojciec Ruopolo, szatan, chcąc Gemmę zastraszyć, ukazywał się jej jako groźny potwór, dziki człowiek czy wściekły pies. Nieraz rzucał się na nią, bijąc i rwąc zębami. Szarpał też nią na wszystkie strony, ciągnąc za włosy. Widocznym dowodem tych demonicznych napaści były wyrwane włosy, liczne siniaki czy odczuwane przez nią silne bóle. Czasem świadkowie tych ataków słyszeli dochodzące z jej pokoju uderzenia. Ba, nawet widzieli, jak jej łóżko ruszało się, podnosząc się w górę i gwałtownie spadając. Te demoniczne napaści trwały kilka godzin, a bywało, że i całą noc. Wówczas szukała modlitewnej pomocy, między innymi u swego anioła stróża, jak i u Gabriela Possenti, żyjącego w latach 1838–62. Ten zmarły za młodu zakonnik pasjonista ukazywał się jej czasem w snach, obiecując duchową opiekę, którą nieraz dziewczyna w trudnych chwilach odczuwała. Schorowana Gemma zapadła na gruźlicę i próchnicę kości. Przyjęła wiatyk w Wielką Środę 11 kwietnia 1903 roku, zaś w Wielką Sobotę spokojnie zmarła. Świadkowie mówili, że ta pogodna, młoda, 25-letnia dziewczyna umierając miała uśmiech na ustach. Uśmiech, który już do pogrzebu nie zniknął z jej twarzy. Dokładnie 30 lat po śmierci, czyli 14 maja 1933 roku, papież Pius XI dokonał jej beatyfikacji. Kanonizował zaś ją 2 maja 1940 roku jego następca, papież Pius XII. Gemma była pierwszą świętą, która zmarła i została kanonizowana w XX wieku. Wśród jej czcicieli znajdujemy m.in. świętego Maksymiliana Kolbego czy świętego ojca Pio. Święty ojciec Pio, stygmatyk i mistyk, który nieraz spotykał dusze zmarłych. Francesco Forgione, znany jako ojciec Pio, żył w latach 1887–1968. Był kapłanem i stygmatykiem w zakonie kapucynów. Jak już pisałem o nim w 3 swoich wcześniejszych książkach, ojciec Pio nie tylko wierzył, ale sam na co dzień doświadczał istnienia aniołów. Nawet przyjaźnił się ze swoim aniołem stróżem, prosząc go o pewne drobne przysługi. Niestety doświadczał również ingerencji ze strony demonów. Kiedyś nawet, gdy jeden z jego duchowych synów wspominał mu, iż niektórzy zaprzeczają istnieniu szatana, zakonnik ze szczerym zdziwieniem odpowiedział: jak można wątpić w jego istnienie, skoro widzę go cały czas wokół siebie? Ojciec Pio był stygmatykiem i mistykiem. W wielu publikacjach na jego temat można przeczytać, że doświadczał również wizyt dusz czyśćcowych. Zresztą zawsze pamiętał o nich w swoich modlitwach, jak i intencjach mszalnych. Jak wspominają świadkowie, kiedyś ojciec Pio nagle w czasie obiadu opuścił zakonny refektarz i udał się do drzwi wejściowych klasztoru. 2 jego współbraci wyszło niedługo za nim. Kiedy już go mieli wyprzedzać, usłyszeli, że prowadzi żywą rozmowę z kimś niewidzialnym. Kiedy ojciec Pio dostrzegł ich zdziwione i zakłopotane miny, spokojnie wyjaśnił im swoje zachowanie. Nie martwcie się. Właśnie rozmawiam z kilkoma duszami, które są w drodze z czyśćca do raju. Zatrzymały się tutaj, by mi podziękować, ponieważ dziś rano wspominałem je podczas mszy świętej. Włoski kapucyn doświadczał obecności dusz nie tylko duchowo, ale i bardzo namacalnie. Kiedy biskup Alberto Costa z Melfi zapytał go kiedyś, czy kiedykolwiek zjawiły mu się dusze zmarłych, ojciec Pio bez zastanowienia mu odpowiedział: widziałem je tak wiele razy, że już mnie nie przerażają. Wspomniany biskup nie musiał długo czekać na potwierdzenie tych słów,
bowiem w maju 1922 roku ojciec Pio przedstawił zarówno jemu, jak i przełożonemu klasztoru z San Marco, ojcu Lorenzo, pewne konkretne świadectwo. Świadkami tej rozmowy było wówczas również 5 innych zakonników. Jeden z nich, brat Alberto da Polito, San Giovanni Rotondo, przyjaciel i biograf ojca Pio, zapisał, że w pewien zimowy wieczór po obfitych opadach śniegu, przebywający w klasztorze ojciec Pio siedział przy kominku w pokoju gościnnym. Kiedy był pogrążony w modlitwie, niespodziewanie usiadł obok niego stary człowiek ubrany w staromodny płaszcz, nadal noszony przez chłopów z południowych Włoch. Ojciec Pio powiedział o nim. Nie wyobrażam sobie, jak on mógł wejść do klasztoru o tak późnej porze, skoro wszystkie drzwi były już zamknięte. Zapytałem go, kim jesteś? Czego chcesz? Starzec powiedział mu, ojcze Pio, jestem Pietro di Mauro, syn Nicoli, zwanego Precoco. Dalej mówił, zmarłem w tym klasztorze 18 września 1908 roku w celi numer 4, kiedy był tu jeszcze przytułek. Pewnej nocy, leżąc w łóżku, zasnąłem z zapalonym papierosem, który podpalił materac. Zmarłem uduszony, a moje ciało się spaliło. Nadal jestem w czyśćcu i potrzebuję mszy świętych, aby zostać z niego uwolnionym. Bóg pozwolił, abym przyszedł i poprosił Cię o pomoc. Jak dalej relacjonował ojciec Pio to spotkanie. Po wysłuchaniu go odpowiedziałem, bądź pewien, że jutro odprawię mszę świętą w intencji Twojego wyzwolenia. Wstałem i odprowadziłem go w stronę drzwi klasztoru, aby mógł wyjść. Nie zdawałem sobie jednak w tym momencie sprawy z tego, że drzwi są zamknięte i pożegnałem się z nim. Księżyc rozświetlał plac pokryty śniegiem i kiedy nie widziałem go już przed sobą, nagle ogarnął mnie strach. Zamknąłem drzwi, wróciłem do pokoju gościnnego i poczułem się słabo. Kilka dni później ojciec Pio opowiedział również tę historię ojcu Paolino i obaj postanowili udać się do ratusza, gdzie chcieli przyjrzeć się statystykom z roku 1908. Odkryli wówczas, że 18 września tego właśnie roku niejaki Pietro di Mauro faktycznie zmarł z powodu oparzeń i uduszenia w klasztornej celi nr 4, która pełniła wówczas funkcję mieszkaniową dla osób bezdomnych. Ojciec Pio opowiedział też ojcu Alberto o innym objawieniu duszy z czyśćca, które także miało miejsce w tym czasie. Otóż pewnego wieczoru, kiedy pogrążył się w modlitwie w chórze małego kościółka, zaniepokoił go odgłos kroków oraz dźwięk przesuwania świec i wazonów z kwiatami na ołtarzu głównym. Myśląc, że ktoś tam jest, ojciec Pio zawołał. Kto to? Nikt mu jednak nie odpowiedział. Po chwili wrócił do modlitwy i znów zaniepokoiły go te same odgłosy. Jak sam wspominał tę sytuację. Faktycznie, tym razem miałem wrażenie, że jedna ze świec, która stała przed figurą Matki Bożej Łaskawej, spadła. Chcąc zobaczyć, co się dzieje na ołtarzu, wstałem, podszedłem do kraty i ujrzałem słabo oświetlonego światełkiem lampy tabernakulum młodego współbrata, który sprzątał. Krzyknąłem w jego kierunku. Co robisz w ciemności? Młody zakonnik odpowiedział. Sprzątam. Sprzątasz w ciemności? Kim jesteś? Zapytałem. Młody zakonnik odpowiedział. Jestem nowicjuszem kapucynem i spędzam swój czas w czyśćcu. Potrzebuję modlitw. Po czym zniknął. Ojciec Pio skończył swą opowieść słowami, że zgodnie z jego prośbą natychmiast zaczął się za niego modlić. Opowiadający tę usłyszaną historię ojciec Alberto przyznał, że nie wie, czy Pio miał jeszcze dalsze kontakty z duszą tego nowicjusza. Nie był to jedyny wypadek, gdy święty ojciec Pio spotykał dusze zmarłych zakonników. Opowiadał też kiedyś historię, jak w jego celi klasztornej zjawiła się dusza niedawno zmarłego współbrata, ojca Giuseppe Antonio, z którym był zaprzyjaźniony.
Przed śmiercią zmarły cierpiał z powodu dolegliwości nerek i mieszkał w kapucyńskim klasztorze w Foggi. 30 grudnia 1936 roku Pio otrzymał wiadomość, że jego przyjaciel jest śmiertelnie chory i prosi o modlitwę. Lecz jeszcze tej samej nocy ojciec Giuseppe Antonio zmarł. Kiedy ojciec Pio, nie wiedząc jeszcze o jego śmierci, modlił się w intencji powrotu współbrata do zdrowia, usłyszał niespodziewanie pukanie do drzwi. Otworzył je i zobaczył przed sobą ojca Giuseppe Antonia. Zdziwiony, zapytał go jeszcze na progu. Jak się czujesz? Powiedziano mi, że jesteś śmiertelnie chory i bardzo cierpisz, a ty jesteś tutaj? W odpowiedzi usłyszał. Czuję się dobrze. Wszystkie moje bóle zniknęły i przyszedłem podziękować ci za modlitwę. Po tych słowach przyjaciel zniknął. Nie były to odosobnione przypadki wizyt z zaświatów. Biografowie świętego ojca Pio podają bowiem, że liczne wizje dusz czyśćcowych w jego życiu miały miejsce od lat 20. XX wieku aż do jego śmierci w roku 1968. Powiedział nawet kiedyś bardzo trafnie i dobitnie, że dusze czyśćcowe są jak żebracy, którzy błagają nas o jałmużnę ducha. Znał bowiem z własnej praktyki ogromną wartość modlitwy wstawienniczej. Wyznaczył też pewną misję duchowym dzieciom, mówiąc: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione. Ojciec Pio był mistykiem i posiadał wiele niezwykłych darów, między innymi nadprzyrodzony dar poznania wyroków bożych. Stąd niekiedy informował nawet swoich rozmówców o długości pobytu w czyśćcu ich najbliższych lub o tym, że osiągnęli już oni chwałę nieba. Przykładowo Kleonicę Morcaldi, która była jedną z jego duchowych córek, powiedział miesiąc po śmierci jej matki: dziś rano twoja mama poszła do nieba. Widziałem ją, kiedy sprawowałem poranną mszę świętą. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo. W 1999 roku Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, zaś 16 czerwca 2002 roku świętym. W uroczystości kanonizacyjnej wzięło wówczas udział aż 300 000 wiernych. Wizyty zmarłych. Tajemnicze, ostatnie pożegnanie. Czy zdarzyło się wam kiedyś osobiście doświadczyć, jak ja to nazywam, ostatniego pożegnania, czyli duchowego pożegnania w chwili śmierci bliskiej osoby? Czasem ludzie opowiadają, że w tym właśnie momencie zatrzymał się im zegar, samoistnie pękło lustro lub z niewiadomego, jak początkowo myśleliśmy, powodu spadła ramka ze zdjęciem, fotografią osoby, która właśnie odeszła na drugą stronę życia. Mówił kiedyś też na ten temat nieżyjący już gdański egzorcysta, ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk. To, że po śmierci dana osoba daje znaki, to jest fakt. Opowiadała mi ciotka, że po śmierci mojej babci wszyscy siedzieli w pokoju. Na ścianie wisiała ciężka donica z kwiatami. Nagle spadła. To było niemożliwe, ponieważ gwóźdź się nie urwał. Spadła z haczyka. Bywają takie znaki. Dana osoba przypomina o sobie albo zawiadamia kogoś, kto jeszcze nie wie, że zmarła. Pan Bóg może pozwolić na taki znak. To się zdarza. W wypadku mojego doświadczenia owo ostatnie pożegnanie wyglądało zupełnie inaczej. Był późny sobotni wieczór, 24 stycznia 1981 roku. PRL chylił się zwolna ku upadkowi. W kraju za sprawą wolnych związków zawodowych Solidarność czuło się świeży oddech wolności. Nikt nawet nie przypuszczał, że już w grudniu zostanie wprowadzony stan wojenny.
Ja rozsiadłem się wówczas wygodnie w fotelu przed telewizorem, czekając na dziennik telewizyjny. No cóż, wieczór jakich wiele. Nic nie zapowiadało, że nie zapomnę go chyba do końca życia. Nieco starsi czytelnicy pewnie pamiętają, że w tamtych latach istniały w Polsce zaledwie 2 programy telewizyjne. 1 oraz 2 i tylko niektóre filmy były nadawane w kolorze. O internecie nikt jeszcze nawet nie słyszał, gdyż nawet w Stanach był on dopiero w powijakach. Cóż więc innego było do roboty w sobotę po lekcjach? Tak, to nie pomyłka. Wówczas obowiązywały jeszcze niektóre tak zwane pracujące soboty. Prawdę mówiąc, to czekałem wtedy na jakiś film, który miał być nadawany zaraz po mającym się rozpocząć dzienniku, kiedy niespodziewanie obraz telewizora zgasł. Swoją drogą, dobrze, że on nie wybuchł serio, bo rubinom czasami się to zdarzało. Kilkakrotne próby ponownego uruchomienia odbiornika spełzły na niczym. Rozeźlony spojrzałem na zegar. Była 19:25. Cóż było robić? Położyłem się wcześniej do łóżka i włączyłem małe radio tranzystorowe Dominika, by przez niewielką, wkładaną do ucha słuchawkę posłuchać jeszcze muzyki. Ledwo jednak zacząłem przez nią słuchać nadawanej audycji, kiedy poczułem, że słuchaweczka robi się gorąca. No co za pech, pomyślałem i zacząłem ją chłodzić, szybko obracając słuchaweczką w powietrzu. Zrobiłem nią taki wiatraczek. Po chwili ponownie jej użyłem i znów musiałem przerwać słuchanie, bowiem grzała się w uchu niemiłosiernie. Chyba ze 4 czy 5 razy bezskutecznie podejmowałem próby słuchania i kiedy w końcu skapitulowałem i zniechęcony dałem za wygraną, u drzwi naszego mieszkania odezwał się dzwonek. Była to moja chrzestna, która już od progu ze smutkiem w głosie oznajmiła, że zmarła w szpitalu bardzo nam bliska ciocia Berta, siostra mojej nieżyjącej od czasu wojny babci. Kiedy? O której godzinie zmarła? Szybko zadawaliśmy zdawkowe pytania. O 19:25. Czyżby przez te niby przypadkowe, a jednak niesamowicie zgrane w czasie awarie ciocia chciała się z nami jeszcze pożegnać? Czy aby nie dawała nam w ten sposób znać, że właśnie odchodzi do innego wymiaru i prosi o modlitwę? Jestem o tym przekonany. Od razu też po otrzymaniu tej smutnej wiadomości całą rodziną upadliśmy na kolana, modląc się w jej intencji. Osobiście wierzę, że jej dusza uśmiecha się teraz do nas z licznego grona zbawionych. Mieszkała sama, bardzo skromnie, w Kochłowicach, dzielnica Rudy Śląskiej. Bez telewizora i radioodbiornika. Nie chciała tych zdobyczy techniki. Kiedy odwiedzaliśmy ją z bratem, już od progu słyszeliśmy, że śpiewa kościelne pieśni, myśląc, że nikt jej nie słyszy. Była bardzo pomocna i życzliwa innym ludziom. Nigdy nie słyszałem, by o kimkolwiek źle mówiła. Dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się, że była członkinią 3. zakonu franciszkańskiego. Nie wspominała nam o tym. Żyła cicho, pobożnie i naprawdę byłem bardzo zaskoczony, że na jej pogrzebie zgromadziło się aż tyle osób. Czasem podczas katechezy w liceum, kiedy poruszamy temat istnienia duszy nieśmiertelnej, opowiadam swoim uczniom o tej mojej pamiętnej styczniowej sobocie 1981 roku i muszę przyznać, że z uwagą słuchają. Nieraz sami także się dzielą na forum klasy podobnymi przeżyciami ze swoich rodzin. Gdybym przez te ponad 30 lat, od kiedy katechizuję, spisywał te wszystkie opowieści, to tylko z nich samych wyszłaby spora książka. Wspomnę tu tylko, że uczniowie mówili mi, iż podczas takiego ostatniego pożegnania, na przykład, zatrzymywał się zegar w ich domu na godzinie śmierci bliskiej im osoby. Częściej było to jednak niewyjaśnione pukanie do drzwi lub okna. Zastanawiacie się może, co z moją grzałko-słuchawką? Służyła mi jeszcze przez długie lata i nigdy nie zdarzyło się, by była choć trochę ciepła.
Dodam jeszcze, że także telewizor sam się naprawił i działał następne lata bez zarzutu. Jak tu zatem nie wierzyć w ostatnie pożegnanie, a co za tym idzie, w świętych obcowanie. Moja żona kilka lat temu miała niezwykły, bardzo realistyczny sen. Poprosiłem ją więc, by sama wam o tym opowiedziała. Poniżej przytaczam jej opowieść. Trudno opisać swoje sny, gdyż są dla mnie trochę jak nieostre zdjęcia. Pragnę jednak podzielić się jednym z nich. Snem, który miałam już kilka lat temu, a mimo to doskonale go pamiętam. Dotyczył on mojej zmarłej babci Ewy. Babcia przez wiele lat swego życia zamieszkiwała malutką izdebkę w starej kamienicy. Kiedy będąc jeszcze dzieckiem przyjeżdżałam do niej na kilka dni, spałam wówczas na dmuchanym materacu, który zajmował tam jedyny wolny kawałek podłogi. Ponieważ babcia całe życie nie chciała mieć telewizora, długimi letnimi wieczorami słuchała radia, czytała gazety, robiła na drutach lub opowiadała mi ciekawe historie ze swojego życia. Niejednokrotnie też, gdy wchodząc zastałam ją z różańcem w ręku, wspominała, że zawsze modli się w intencji dusz czyśćcowych. Wierzyła także, że te dusze jej pomagają. Opowiadała mi, że kiedy pracowała w hucie Pokój, musiała bardzo wcześnie wstawać, by zdążyć do pracy na 6 rano, a mieszkała w innej dzielnicy. Nieraz wówczas się zdarzało, że duszyczki, jak to ona mówiła, pukały w jej okno, gdy akurat ze zmęczenia nie słyszała dzwoniącego budzika. Dodam, że babcia Ewa była drobną, szczupłą kobietą niskiego wzrostu i wykonywała po wojnie ciężką pracę fizyczną, pracując przy wadze przemysłowej. Przestawiała wówczas i ważyła wyjeżdżające z huty załadowane wagony, co ostatecznie odbiło się na jej zdrowiu. Moja babcia żyła ponad 84 lata i zmarła na początku XXI wieku, gdy ja miałam już swoją rodzinę. Po jej śmierci, mając na uwadze codzienną modlitwę babci za duszyczki, ja również niejednokrotnie modliłam się w jej intencji. Zależało mi przecież, by jej dusza była zbawiona. I właśnie kilka ładnych lat po jej śmierci miałam niezwykły, bardzo realistyczny sen. Śniło mi się wówczas, że idę do malutkiej izdebki mojej babci. Staję przed drzwiami i pukam, czekając, aż mi otworzy. Babcia otwiera. Widzę, że jest bardzo szczęśliwa. Za jej plecami zaś moim oczom ukazuje się naprawdę wielkie, wręcz ogromne, bardzo jasno rozświetlone mieszkanie. Trudno mi było nawet dostrzec, gdzie ono ma swój koniec. Babcia powiedziała mi wówczas, że teraz tu mieszka i że ma dużo miejsca dla mnie, kiedy do niej przyjdę. Zapraszała mnie do siebie i sen się skończył. Kiedy rankiem się obudziłam, doskonale go pamiętałam. Jestem też przekonana, że ów sen był wówczas przesłaną mi przez babcię radosną informacją. Chciała się przez niego obrazowo ze mną podzielić dobrą nowiną, że jest już szczęśliwa w niebie i tam na mnie czeka. Bożena Fels. Także Jan Sobierajski, reżyser i producent filmu Powołany, którego obejrzenie zdecydowanie polecam, mówił w nagranym filmie świadectwie o pewnym niezwykłym śnie. Wspominał, że w 2014 roku pracował w dziale autopromocji ogólnopolskiej stacji telewizyjnej. Kierownikiem był tam wówczas niejaki Tomek, nazwisko nie pada, człowiek o dużym poczuciu humoru, cierpiący jednak na częste bóle głowy. Kiedy udał się do szpitala na badania, okazało się, że w jego głowie rozwijał się glejak mózgu, który miał być już w bardzo zaawansowanej fazie. Był to więc dla Tomka wyrok śmierci. 2 miesiące po otrzymaniu diagnozy zmarł, co było dla wszystkich wielkim ciosem. Krótko po jego pogrzebie matka Tomka miała wstrząsający sen. Przyśnił się jej zmarły syn w ogromnych męczarniach. Kiedy to zobaczyła, zapytała: Tomek, co możemy dla ciebie zrobić? A on krótko jej odpowiedział: spytaj Janka, on będzie wiedział.
Jakiego Janka? Zapytała zdziwiona matka. Tego, który pracował ze mną w jednym pokoju, odpowiedział jej Tomek. Rankiem następnego dnia mama Tomka zadzwoniła do jego dziewczyny Kasi z pytaniem, czy zna kogoś o imieniu Janek, pracującego kiedyś w telewizji w jednym pokoju z jej synem. Ta zaskoczona potwierdziła te informacje i skontaktowała matkę Tomka właśnie z opowiadającym tę historię Janem Sobierańskim. Na pytanie matki, co robi, że to tak bardzo pomaga Tomkowi ulżyć w jego cierpieniach, Sobierański jej odpowiedział, że codziennie od dnia pogrzebu odmawia w jego intencji różaniec. Ta historia mocno dotknęła bliskich z otoczenia Tomka, a dla Jana Sobierańskiego była swoistym potwierdzeniem tego, że świat zmarłych bardzo mocno przenika się z naszą rzeczywistością. Dlatego na koniec prosi, aby pamiętać w modlitwie o duszach cierpiących w czyśćcu, bo będzie to dla nich nieocenioną pomocą, za którą na pewno będą starały się odwdzięczyć. No właśnie, czy można jednak wierzyć snom? Były egzorcysta archidiecezji łódzkiej, ksiądz Sławomir Sosnowski, wspominał kiedyś, że Bóg może posłużyć się snami, o czym nam mówi Stary, jak i Nowy Testament. Zmarły we śnie przychodzi z reguły, by prosić nas o modlitwę lub za nią podziękować. Jeśli we śnie przychodzi zmarły i prosi o modlitwę, to nie mam kłopotu, żeby w coś takiego uwierzyć. Jeżeli zaś zapowiada jakieś prawdy, wydarzenia z przyszłości, które służą zaspokojeniu naszej ciekawości, to należy w to mocno wątpić, a najlepiej odrzucić przekonanie, że to faktycznie zmarły miał jakiś wpływ na ten sen. Czy dusza zmarłej osoby może kontaktować się z nami poprzez sny? To pytanie zadano kiedyś łódzkiemu egzorcyście, księdzu Grzegorzowi Korczakowi. Odpowiadając na nie, zastrzegł, że nie zawsze jest to takie jednoznaczne, bo zły duch też może mieć do nas większy dostęp. Jednak, jak zaznaczył, może Pan Bóg dawać taką możliwość zmarłym, by w jakiejś formie sygnalizowali, że potrzebują modlitwy, albo rzeczywiście, albo żeby zapewniali, że są w dobrych rękach. Stwierdził, że nie może tu jednoznacznie ocenić każdego snu, bo byłoby to dużym uproszczeniem, ale generalnie jest to możliwe. Jest to przestrzeń większej otwartości na świat duchowy. Niektórzy święci, jak na przykład siostra Faustyna, mówią, że niektóre dusze bezpośrednio proszą ją o jakieś wsparcie, więc święci potwierdzają te intuicje. Moja dobra znajoma, zakonnica siostra Małgorzata Cór ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej również miała w dzieciństwie doświadczenie kontaktu z duszą zmarłej osoby. Tak po latach o tym napisała. Miałam 7 lat, gdy zmarł mój dziadek Franciszek. Było to moje pierwsze doświadczenie straty bliskiej mi osoby i w ogóle śmierci. Nie byłam gotowa na odejście kochanego dziadka. Tym bardziej, że nic nie wskazywało, że dziadek nie wróci już ze szpitala do domu. Miał wówczas dopiero 52 lata. Dobrze dziś pamiętam pożegnanie z dziadkiem i jego pogrzeb, a przecież minęło już od tego czasu 47 lat. Mam również w pamięci także to, że dziadek Franciszek po swojej śmierci przyszedł do mnie pewnej nocy. Nocowałam wtedy u babci, która miała kłopoty zdrowotne. Dlatego też mama zdecydowała, że na noc tam będę, by odpowiednio zareagować lub dać jej znać, gdyby zaszła taka potrzeba. Mieszkaliśmy w jednym domu z babcią, więc nie było to dla mnie jakoś bardzo trudne. I pewnej nocy przyszedł do mnie dziadek. Wszedł do pokoju, zapalił światło i nic nie mówiąc usiadł na krzesełku. Patrzył na mnie bez słowa, a ja bardzo się ucieszyłam i zaczęłam budzić babcię, wołając: babciu, dziadek, patrz, dziadek przyszedł. Babcia nie pozwalała mi jednak patrzeć w tamtą stronę, gdzie wskazywałam i prosiłam, bym się odwróciła do ściany i już starała się zasnąć. W końcu mi się udało.
Rano, wciąż podekscytowana, opowiadałam babci o tym zdarzeniu. Babcia Tereska potwierdziła tylko, że wołałam w nocy dziadka, ale starała się tę jego nocną wizytę wyjaśnić mi tym, że niby mi się to śniło. Mówiła też o tym, że trzeba się modlić za zmarłych i że zmarli przychodzą prosić o modlitwę do tych, którzy się ich nie boją. Tak zapamiętałam do dziś pierwszą lekcję, którą o zmarłych i modlitwie za nich dała mi moja babcia. Pewna moja absolwentka przesłała mi swoje interesujące świadectwo związane ze śmiercią jej dziadka. Oto, co w nim napisała. 4 lata temu zmarł mój dziadek. Chorował na raka, był już osobą leżącą. Pewnego dnia, gdy mój tata zajmował się czynnościami pielęgnacyjnymi dziadka, ten wziął ojca za rękę i powiedział mu, że ma być spokojny, ponieważ za 17 dni jego cierpienie się skończy i będzie dobrze. Dodam tu, że dziadek cały czas twierdził, że widzi na szafie świętego Jana Pawła II. Nikt z nas oczywiście go nie widział, jednak dziadek kilkakrotnie nam powtarzał, że patrzy na niego nasz papież. Dziadek zmarł w poniedziałek wielkanocny, który wypadał wówczas w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Co ciekawe, nastąpiło to po 17 dniach od jego słów, że po upływie tego czasu umrze. Paulina Klyszcz. Czy rzeczywiście można kontaktować się z duszami zmarłych? Bóg może zezwolić jakiejś duszy, aby ostrzegła osobę pozostającą na tym świecie o grążącym jej niebezpieczeństwie, dać znać o śmierci albo prosić o modlitwę. Wiele tego rodzaju historii słyszałem od wiarygodnych osób. Prawdziwy kontakt z duszą zmarłego będzie miał miejsce wtedy, jeśli nastąpi z inicjatywy owej duszy i za pozwoleniem Bożym. Czym innym jednak jest wywoływanie ducha i porozumiewanie się z nim. Należy sądzić, że w takim wypadku nie nawiązuje się kontaktu z duszą osoby zmarłej, lecz ze złym duchem, który w ten sposób pragnie wpływać na człowieka i nim manipulować. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.